Po nowelizacji, która nastąpiła w 2011 roku i z badań, które można już w tej chwili ocenić, bo już przez rok, ponad rok działa ta ustawa, no wynika, że w polskiej polityce narkotykowej jest potrzebna pewna dodatkowa zmiana, a właściwie wcześniej postulowana w projekcie i w założeniach do projektu tej nowelizacji, mianowicie wprowadzenie pewnej tabeli wartości progowych dla ustalenia, jaka to jest nieznaczna, co to znaczy nieznaczna ilość narkotyków czy substancji psychoaktywnych i w dodatku wtedy można ustalać na własny użytek. Wtedy policjanci mogliby reagować prawidłowo, nawet gdyby stwierdzili u kogoś rzeczywiście występowanie substancji, która pozwalałaby na jednorazowe na przykład użytkowanie, czy na jednorazowe, ale w dłuższym czasie, to przy zastosowaniu tej tabeli mogliby powiedzieć, to jest sprawa do umorzenia i tą sprawę by odpowiednio potraktowali, człowieka by pewnie wypuścili, nie toczyli postępowania, nie robiliby nikomu kłopotu, a sobie trudności i nie dodawaliby sobie pracy, mogliby zająć się czymś innym, bardziej pożytecznym niż ściganie osób, które potrzebują bądź chcą użytkować takie substancje okazjonalnie z okazji, nie wiem, jakiejś imprezy, w sumie nieszkodliwie. W związku z tym pozwoliłoby to szybko, sprawnie zlikwidować bardzo wiele przypadków zupełnego wydatkowania pieniędzy, sił i środków państwowych na szukanie czegoś, czego szukać nie potrzeba po prostu. Ten postulat w kierunku zmiany polityki narkotykowej nie jest postulatem zupełnie wymyślonym. Takie tabele działają, funkcjonują w innych krajach, w zachodniej Europie, właściwie w większości krajów takie tabele istnieją. One oczywiście operują różnymi wartościami, ale myślę, że przy przyjęciu minimalnego w takich przypadkach ustalenia, że będą na przykład 3 gramy substancji, mielibyśmy właściwie ponad 80, no może nawet ponad 90% przypadków zupełnie zbędnego działania policji, zupełnie byśmy mieli rozwiązane te problemy. Byłoby to znacznie tańsze dla państwa i dużo mniej kosztowne ze względów społecznych.